Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj porozmawiamy o Beauty of Joseon, czyli marce, którą każdy fan koreańskiej pielęgnacji w Polsce na pewno zna. Tak, ale czy to jest na pewno koreańska pielęgnacja? Tak. Dzisiaj porozmawiamy na ten temat i powiemy Wam, dlaczego poruszamy ten temat w taki sposób. A nie tak jak poprzednie filmy z markami. Trochę inaczej. Tak, troszkę inaczej. Na pewno na ten temat porozmawiamy, ale także powiemy Wam o naszych wrażeniach, jeżeli chodzi o samą markę, bo specjalnie do tego filmu zakupiłyśmy parę produktów. Tak, specjalnie dla Was. Specjalnie dla Was. To może zaczniemy od tego, że powiemy Wam parę słów o tej marce. Beauty of Joseon zostało wypuszczone w 2013 roku, więc ma dość długą historię. Ale czy w 2013 roku Beauty of Joseon było w ogóle znane w Korei? Czy ktoś w ogóle słyszał tą nazwę Beauty of Joseon? Właśnie, z tego co większość może się domyśleć, to nie, dlatego powstał ten film. To dlatego, że Beauty of Joseon chyba od samego początku miał być na rynek zagraniczny. Tak, i to bardzo widać po właśnie designie tych produktów. One wyglądają takie bardzo koreańskie. Tutaj mamy koreański napis Joseon Minyo. W ogóle jest taki bardzo styl taki ascetyczny trochę tych opakowań, nawiązujący właśnie do naturalnych produktów. I tych najbardziej znanych w Korei, czyli na przykład ryżu i ginseng. Tak, jest żeńszeń, jest propolis, więc wszystkie takie naturalne składniki, a jest też tam czerwona fasola. No właśnie. Koreańczycy bardzo kochają. I więc wydawałoby się, że to jest marka, którą Koreańczycy używają, ale wydaje mi się, że w Korei to nie są jakby składniki tylko na takiej podstawie te produkty nie mogły się tutaj wybić. Tak, też tak myślę. Też jest to bardzo widoczne po opakowaniach, że te opakowania jednak się wyróżniają na koreańskim rynku, bo raczej oprócz chyba Round Lab, który jest bardzo popularny tutaj w Korei, to jako jedyne te marki najczęściej korzystają właśnie z koreańskich znaków. Większość jednak ma takie nazwy bardzo typowo angielskie, albo mają na pewno tam dodane angielskie jakieś słowa. Mało widoczne są te koreańskie znaki Hangul. Tak, i tutaj nawet ten zapis w taki bardziej stylizowany na taki stary sposób. Więc to widać, że to jest marka wypuszczona na zagraniczny rynek, która ma się kojarzyć osobom z zagranicy w taki właśnie bardzo koreański sposób. No tak, ale czy Koreanki w ogóle wiedzą, co to jest Beauty of Joseon i może od kiedy znają Beauty of Joseon? To jest takie troszkę ciężkie do rozgryzienia, bo wydaje mi się, że to trochę zależy od osoby, ale zdecydowana większość, na pewno rok temu nie wiedziała, co to jest za marka. Właśnie, bo rok temu czemu ta marka w ogóle zaistniała w jakiś tam sposób na koreańskim rynku? A to wszystko przez ten oto krem przeciwsłoneczny, bardzo popularny na zagranicznym rynku, który w Korei był reklamowany jako najlepiej sprzedający się krem przeciwsłoneczny na Amazonie. Tak, i to właśnie tak wybuchło strasznie i wtedy ludzie, Koreańczycy zaczęli się zastanawiać, co to jest za marka. Co to jest za marka i w Ameryce ten krem przeciwsłoneczny jest tak popularny, jak czytamy właśnie komentarze na Oliwiang, to taka dobra ponad połowa to są komentarze od obcokrajowców w przeróżnych językach na Oliwiang, a połowa no to właśnie Koreańczycy, którzy mówią, byłem ciekawy, chciałem spróbować, bo Amerykanie tak lubią tą markę. Tak, jeszcze co jest właśnie ciekawe, to ta marka wcześniej nie była szeroko dostępna w ogóle ani w Oliwiang, ani w innych sklepach. Nie mieli też swoich takich sklepów, tak jak na przykład Holika miała i ma nadal. I jest to też bardzo widoczne i dopiero od jakiegoś czasu ta marka weszła do Oliwiang, które są bardzo miejscami turystycznymi, gdzie turyści często bywają, to tam możecie znaleźć takie szafki specjalnie dla Beauty of Joseon, ale też właśnie przez to, co się stało rok temu około, coraz więcej Oliwiang posiada swoją szafeczkę właśnie z Beauty of Joseon. Tak, więc właśnie to było bardzo widoczne, że kto kupował te kosmetyki, no w większości turyści. A od jakiegoś czasu też Koreańczycy. To, co trzeba też wspomnieć, to, że w Korei to jest dość przystępna cenowo marka, ale z tego, co widziałam w Polsce, te ceny nie różnią się bardzo
Oczywiście, że te koreańskie produkty są troszkę u nas trochę tańsze, co jest naturalne, ale wydaje mi się, że te, które są w oficjalnej dystrybucji w Polsce, bo specjalnie sprawdzałam ceny są naprawdę ok, więc widać, jak szeroko dostępna ta marka w Polsce jest. Tak. To co, teraz powiemy coś o produktach? Tak, właśnie, powiedzmy coś o produktach, bo myśmy przetestowały 4 produkty. Jednym z tym oczywiście z tych produktów jest ten wiralowy sunscreen, którym ja często używam i korzystam. Drugi to jest A-Cream, także bardzo popularny. Mamy też, to jest esencja Ginseng Essence Water z żeńszenia oraz mamy to ryżowe serum z Rice Alpha Arbutin. Ja przetestowałam te 2 produkty A-Cream i jest on w mojej codziennej pielęgnacji wieczornej, dlatego że jest to krem z retinalem. On ma tutaj liposom 2%. Czyli jest to stabilizowany retinal, który ma być bardziej skuteczny i co myślisz? Ja powiem Wam szczerze, ja wcześniej po prostu żadnego kremu pod oczy nie używałam, a tym bardziej z retinalem. Ale muszę powiedzieć, że jestem z niego zadowolona, dlatego że jednak kiedy często używam go, czyli prawie codziennie, widzę lekkie uwypuklenie moich zmarszczek. Ten makijaż aż tak mocno nie wchodzi w środek i nie odznacza się tak bardzo, a co dodatkową funkcją tego kremu nie przeciwsłonecznego pod oczy jest to, że ma troszkę rozjaśnić nasze cienie pod oczami i mi się wydaje, że on to robi. Nie wiem, czy to jest efekt placebo? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Więc jestem zadowolona, ale też muszę pamiętać to, że nie przetestowałam innych kremów z retinalem. Tak, to też jest, w ogóle generalnie jeśli chodzi o kremy pod oczy, to jest ciężkie, bo żeby widzieć jakieś efekty, musicie je testować długo. Ja na przykład też testowałam ten krem przez parę dni, ale to, co mi się wydawało, że on naprawdę jest bardzo przyjemny w użytkowaniu, łatwo się go nakłada, był bardzo fajny. Oczywiście ciężko mi powiedzieć, przeskakując z jednego kremu z retinalem do drugi, czy jest jakaś znaczna różnica, bo to trzeba czekać, ale no, skoro są efekty, to najważniejsze. To jest najważniejsze i to jest, myślę, że tutaj kupując ten krem pod oczy, nie inwestujemy w coś, co nam nie zadziała. Więc myślę, że to jest bardzo fajny produkt i ja bym na przykład, jeżeli bym nie miała innego kremu do przetestowania, to pewnie bym do niego wróciła. Ja myślę, że też spokojnie bym sobie kupiła na takie dłuższe Przetestowanie. Tak, przetestowanie. No. Dobra, to teraz kolejny bardzo popularny produkt, czyli ten krem przeciwsłoneczny. Tak, właśnie, czyli to pierwsze miejsce na Amazonie i jest to Relief Sunrise Probiotics SPF 50 PA4, czyli taki klasyczny krem, który już teraz chyba większość kremów posiada właśnie te same funkcje. I ja na przykład mam mieszane do niego uczucia. Naprawdę ani nie jestem z niego zadowolona, ani nie jestem z niego, nie jestem jego hejterką. I na początku bardzo fajnie mi się rozsmarowywało go, ale im dłużej z niego korzystam, wcale ta funkcja takiego silikonowego wykończenia przestała mi się podobać, tym bardziej w taką pogodę, jaką my mamy tutaj w Korei w tym momencie. Tak. Czyli wtedy, kiedy używamy najczęściej tego kremu przeciwsłonecznego. Więc nie do końca jestem przekonana i też nie wiem, czy w tych najgorszych momentach, kiedy moja skóra potrzebowała jednak takiego odpoczynku, ten krem mi tego nie dawał. Czułam jednak jakieś takie lekkie mrowienie tych podrażnionych miejsc. Tak. To jest krem, który jak rozmawiasz z kimś z Polski, kto się interesuje koreańską pielęgnacją, to ludzie mówią, no jak wszyscy wiemy Beauty of Joseon, bo to jest taki, ludziom się wydaje, że to jest taki pewniak, że każdy wypróbował tego kremu i ja czasem nie wiem, co mam powiedzieć, jak rozmawiam z kimś takim, mam takie, nie no ja nie znam tego kremu, ale tak, wypróbowałyśmy go i ja szczerze powiem, że oczekiwałam czegoś więcej po tym, jaki to jest szał. Tak. I to trochę tak jest, że jak się człowiek nasłucha, że coś jest takie fantastyczne, to oczekiwałam czegoś więcej. Dla mnie ten krem to była taka okejka, to nie jest zły krem, więc nie odbierajcie tego w ten sposób, bo wiem, że dużo osób naprawdę uwielbia ten krem i jestem to w stanie zrozumieć, ale ja go testowałam, kiedy było bardzo gorąco
pod makijaż. Właśnie też mam tłustą skórę, jest bardzo wilgotno i u mnie ten krem jednak czułam, że on się tak trochę zaczyna rolować. To nie był krem, który się dobrze trzymał mojej twarzy, ale no to co mówimy, tutaj u nas pogoda jest trochę inna, więc to też może mieć duży wpływ na to. Więc myślę, że dla osób z tłustą skórą zdecydowanie lepszy jest Round Lab niż ten krem, mimo tego, że oba są podobne na takiej zasadzie, że trochę nawilżające, ale ten jest bardziej taki konkretny. Tak. I tak trochę osiada na skórze. No to silikonowe, o czym ja mówię, właśnie silikonowe wykończenie, czuć je po prostu na twarzy, tak obciążająco na twarzy, więc nie do końca jestem z niego zadowolona. Z tego, co trzeba tutaj oczywiście powiedzieć, jest nowość na rynku, która teraz bardzo mocno hypowana jest na social mediach, to oczywiście wersja bardziej light, dla tłustych skór. Jeżeli chcielibyście, żeby Monika przetestowała dla Was ten krem, dajcie znać. Chociaż ja go nie widziałam w Korei jeszcze, więc dopiero jak wejdzie do Korei. Tak, jak będzie w Korei i będziecie chcieli, żeby Monika go przetestowała, to dajcie nam znać w komentarzach, to wtedy pomyślimy nad tą opcją. Bo faktycznie to, co jest fajne, że one są przystępne cenowo. Tak. Produkty. Dobra, to kolejna rzecz, którą zakupiłyśmy, to właśnie ta esencja z żeńszeniem. I to, co tutaj należy wspomnieć, bo dużo osób wydaje mi się o tym nie wie, ale w koreańskiej pielęgnacji używamy dwóch typów żeńszenia, czyli żeńszenia hodowlanego, tak jak na przykład używa tego żeńszenia Beauty of Joseon, albo żeńszenia dzikiego, który jest w Korei bardzo drogi i generalnie to on słynie z takich prozdrowotnych właściwości i z tego co wiem, tego korzenia, i z tego co wiem, ten żeńszeń jest używany przez Viti w ich PDRN-ie. Tak, PDRN, który ma tak rozświetlać naszą skórę. Tak. I to właśnie oni używają ten PDRN, pozyskują z tego dzikiego żeńszenia i też Solhuasu używa tego dzikiego żeńszenia. Tutaj Beauty of Joseon z racji ceny niestety, nie może sobie na to pozwolić. Więc oni używają tego hodowlanego i z tego co ja słyszałam, to niestety to nie jest to samo. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, to niestety ten produkt się nie sprawdził, podrażniał mnie na twarzy i myślę, że najbardziej ja nie lubię niacinamidu. Niestety nie jestem jego fanką i uważam, że tutaj mnie podrażniał, ale Monika mówi, że ten żeńszeń też jest trochę taki... Tak, może to było też takie kombo, właśnie. że to jednak razem spowodowało u mnie raczej nie za dobre relacje. Tak. Ja właśnie słyszałam, że ten żeńszeń, właśnie zwłaszcza ten hodowlany, może podrażniać. Ja, kiedy zaczęłam używać tej esencji, byłam bardzo zadowolona, fajnie nawilżała moją skórę, moja skóra też bardzo lubi się z niacinamidem, na odwrót z Twoją skórą, więc fajnie się u mnie ten produkt sprawdzał, ale w pewnym momencie miałam wrażenie, że coś mnie zaczyna bardziej wysypywać, mój trądzik był taki, zaczął się pojawiać w ogóle w tamtym czasie. Jeżeli nie oglądaliście naszego poprzedniego filmiku o błędach pielęgnacyjnych, to zapraszamy, tam dowiecie się, dlaczego tak się stało i dlaczego mnie nagle wysypało. Ale wracając do tego produktu, niestety stwierdziłam, że to nie jest czas na wypróbowanie go, więc myślę, że jeszcze wrócę do niego, jak moja skóra się uspokoi, ale nie wiem kiedy to będzie, bo na razie dalej walczę z wysypem. Tak. No właśnie. No to widzicie, i znacie już wrażenia i teraz ostatni produkt, który jest tym serum z arbutriną i od razu powiem o moich wrażeniach. Nie mam wrażeń, bo go nie przetestowałam. Niestety, to był zły okres na moją twarz do testowania takich produktów, bo jednak one mają specjalne funkcje. Tak, mają specjalne funkcje i to tutaj jeszcze raz odniesiemy się do filmiku o naszych błędach pielęgnacyjnych, zapraszamy. Tam dowiecie się, dlaczego Martyna nie mogła wypróbować tego produktu. Ja w tamtym czasie też, jak zaczęłam stosować to serum, to potem przestałam na jakiś czas, ale ostatnio do niego wróciłam i teraz jak nie mam już żadnych problemów z barierą, to ono się u mnie fajnie sprawdza. Jeśli idzie o jego działanie, to ono tak fajnie rozświetla cerę. Jeśli idzie o walkę z przebarwieniami, które ja na przykład przez długi okres czasu nie miałam takich problemów, bo nie miałam żadnych przebarwień tych blizn potrądzikowych. A teraz już niestety znowu się one u mnie pojawiły i
i nie zauważyłam tutaj jakiegoś szokującego efektu rozjaśniania ich, ale faktycznie jeżeli myślicie bardziej o takim generalnym rozjaśnieniu Waszej skóry, fajnie się sprawdzi, też spoko nawilża. Ja używam tego serum codziennie rano i bardzo je lubię, więc myślę, że czy kupiłabym to samo serum ponownie? Nie wiem, ale z chęcią spróbowałabym innych, bo wydaje mi się, że faktycznie one nie podrażniają mojej skóry. A więc bardzo pozytywna ja wiem, że na przykład Klaudia, nasz film, jeżeli oglądaliście Polki w Korei i koreańskie kosmetyczki, bardzo polecała to serum, tym bardziej, że ona miała zawsze problem trochę z glowem, żeby go tak wyciągnąć i właśnie dlatego myślę, że to serum bardzo popularne się zrobiło. Właśnie z powodu tego glow, który pokazywał się po korzystaniu z niego. Dobrze, no to przeszliśmy już przez wszystkie produkty, przetestowałyśmy. Ja myślę, że całkiem pozytywnie ten test wyszedł. Ja jestem zadowolona, bo jak widzimy, jednak są produkty, które polubiłyśmy i są te produkty, które mniej polubiłyśmy, ale w końcu odpowiedzmy na to pytanie, czy Beauty of Joseon jest koreańską pielęgnacją, czy nie do końca? To jest pytanie, na które bardzo ciężko odpowiedzieć, bo tutaj trzeba pomyśleć, jak my definiujemy koreańską pielęgnację. Czy definiujemy to jako pielęgnację Pochodzącą z Korei? tak, czyli po prostu firma taka jak Beauty of Joseon, która wypuszcza kosmetyki na zagraniczny rynek, czy koreański, to nie ma znaczenia, po prostu firma jest koreańska, czy mówimy tutaj o kosmetykach używanych w Korei przez Koreańczyków? No właśnie, bo to jest bardzo ciężki temat, tym bardziej nie zawsze to, co jest dobre dla Koreańczyków, jest dobre dla osób z zagranicy, ale też właśnie dlatego też lubimy koreańską pielęgnację, dlatego że używają jej Koreanki, że one są przetestowane przez nie, dlatego one mają takie piękne cery i glass skin, a tu się okazuje, że firma, która przoduje za granicą, tak naprawdę nie jest znana w Korei. Więc na to pytanie tak naprawdę powinniśmy sobie odpowiedzieć sami i dlatego też sekcja komentarzy jest dla Was i dajcie nam znać, czy dla Was po naszym filmie stwierdzacie, że to jest koreańska pielęgnacja, czy nie. A do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Dziękujemy Wam bardzo. Pa! Pa!